Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krok za Krokiem Studio. Dzień dobry. Dzisiaj znowu nietypowo. Zabieramy Was do Jańskich Łaźni. A dlaczegoż tutaj? No, dla narciarzy to jest sprawa oczywista, po co się jedzie do Jańskich Łaźni? Po to, żeby jeździć na nartach. I o tym Wam opowie Maciej. A ja może chociaż troszeczkę spróbuję Wam pokazać, że Jańskie Łaźnie to również uzdrowisko, nie tylko narty. I ewenement 675 mieszkańców, a tysiące, w sezonie tysiące. Zapraszamy na film. Jańskie Łaźnie, niewielkie uzdrowisko w północnych Czechach położone u podnóża Czarnej Góry w sercu Karkonoszy. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miasteczko wtapia się w górski krajobraz. Otoczone lasami na wysokości około 600 metrów stanowi naturalną bramę w najwyższe czeskie pasmo górskie. Od XVI wieku przyciągało tu ludzi odkryte źródło ciepłych wód mineralnych, które dały początek uzdrowiskowej tradycji miejscowości. Dziś Jańskie Łaźnie to połączenie historii, leczniczych wód i górskiej energii. Latem spokojne uzdrowisko, zimą tętniący życiem kurort narciarski, będący częścią kompleksu Czerna Hora-Pec. To miejsce, w którym góry i zdrowie spotykają się w jednym punkcie. Zatrzymaliśmy się w willi Jana przy ulicy Dolni Promenada. To bardzo zadbany, przytulny obiekt z domową atmosferą, smacznymi śniadaniami i niezwykle sympatyczną gospodynią, która od pierwszej chwili sprawia, że człowiek czuje się jak u siebie. Za 3 noce zapłaciliśmy 336 euro, czyli około 1420 zł i w naszej ocenie był to dobry stosunek jakości do ceny. Obiekt oferuje zarówno standardowe pokoje 2- i 3-osobowe, jak i przestronny apartament piętrowy, w którym bez problemu może nocować więcej niż 4 osoby. Świetna opcja dla rodzin albo większej ekipy narciarskiej. Do dyspozycji gości jest również suszarnia na sprzęt sportowy, co po całym dniu na stoku naprawdę robi różnicę. Dodatkowo przy domu znajduje się 5 miejsc parkingowych, co w Jańskich Łaźniach ma duże znaczenie, bo w sezonie znalezienie wolnego miejsca w centrum bywa naprawdę trudne. Według legendy źródła, krystaliczne źródła tutaj na tym terenie odkrył w 1006 roku Jan z Chodkowa. Ale dotarłam do legendy, bo wiecie, że zawsze lubię legendę. Podobno tak naprawdę te źródła odkrył niedźwiedź. Ludzie zobaczyli, że ranny niedźwiedź się wytarmosił w takim cudownym źródełku i ozdrowiał. W związku z czym pomyśleli sobie, aha, to rzeczywiście może coś w tym być. Tak naprawdę pierwsze 6 zakładów uzdrowiskowych założył w 1677 roku Jan Adolf Schwarzenberg. I od tego czasu zaczęła się tutaj historia uzdrowiska. Co tutaj leczą? Tutaj leczą narządy ruchu, ale również na przykład swego czasu bywały tutaj dzieci chore na Heinego Medinę. Także dosyć szerokie spektrum. Do tej pory rzeczywiście przybywają tutaj kuracjusze, również z Polski. Także kochani, jeżeli macie ochotę, to nie tylko Polska stoi przed Wami otworem, ale również na przykład Czechy i Jańskie Łaźnie. Za chwileczkę Wam pokażemy Lazeński Dum, między innymi, gdzie właśnie tutaj kuracjusze mogą odpoczywać. A to, co za mną widzicie, to kolonada, czyli secesyjny dom zdrojowy. W tej chwili pełni funkcję kawiarni, nieco inaczej niż w naszych uzdrowiskach, gdzie rzeczywiście są takie cudowne pijalnie wód. W okresie zimowym troszkę te promenady nie oddają uroku. Rzeczywiście bez tych dywanów kwiatowych może jest troszkę bardziej ubogo, ale tylko sobie wyobraźcie, że te fontanny tryskają, śpiewają i pokazują kolorowe światełka. Tutaj te wszystkie tereny, to co za mną widać, to są cudowne, rekreacyjne, parkowe tereny, gdzie można sobie pospacerować, gdzie są mosteczki, gdzie jest fajnie i romantycznie, ale w tej chwili zerknijcie, to jest po prostu sam lód. Naprawdę nawet w raczkach nie odważyłam się tutaj pospacerować. Także zima dla narciarzy, wszystkie pozostałe pory roku dla kuracjuszy. Tak bym sobie to wymyśliła w głowie. Spacerując promenadą z kolonady w kierunku kościółka natrafiamy na dowód na to, że jesteśmy w samym centrum Karkonoszy, bo przecież niedaleko Pec pod Śnieżką, tutaj Jańskie Łaźnie,
czego dowodem jest karkonosz. Bardzo proszę, piękna rzeźba z 1906 roku. O, jest też opowieść o karkonoszu. Fajnie, jeżeli jesteście spragnieni historii, bardzo proszę również tutaj przy promenadzie macie okazję się z nią zapoznać. Chodźcie, idziemy dalej. Ależ tu pięknie. Kościół świętego Jana Chrzciciela to charakterystyczna świątynia górująca nad jańskimi łaźniami, położona na niewielkim wzniesieniu, z którego rozciąga się widok na uzdrowiskową część miasteczka i otaczające je karkonosze. Obecna bryła świątyni pochodzi z końca XIX wieku i reprezentuje styl neogotycki. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów w panoramie miejscowości, szczególnie zimą, gdy oświetlona wieża kontrastuje z ośnieżonymi dachami i stokami Czarnej Góry. Kościół pełni funkcję parafialną, ale dla odwiedzających jest także ciekawym punktem spacerowym, spokojnym miejscem, z którego można złapać oddech po dniu na stoku i spojrzeć na łańskie łaźnie z nieco innej perspektywy. Pamięci ofiar I wojny światowej. Niestety nie będziemy mogli pokazać, pomimo że to dzisiaj niedziela. Kościół zamknięty. Zziębnięci i przemoczeni po całym dniu w deszczu postanowiliśmy wygrzać się w akwaparku w Jańskich Łaźniach. Za 2 godziny dla 3 osób zapłaciliśmy 600 koron, czyli około 24 euro, mniej więcej 105 zł. Niestety woda w basenie okazała się dość chłodna, jak na obiekt termalny spodziewaliśmy się czegoś znacznie cieplejszego. Z nadzieją wbiegliśmy więc do zewnętrznych bali, z których unosiła się para, ale tam temperatura była bardzo podobna. Ratunkiem było jacuzzi, rzeczywiście najcieplejsze w całym obiekcie, choć wciąż dalekie od prawdziwie komfortowego wygrzania. Jeśli więc przyjeżdżacie tutaj z myślą o solidnym, gorącym relaksie w wodach termalnych, możecie być lekko rozczarowani. Wieczorem postanowiliśmy spojrzeć na jańskie łaźnie z zupełnie innej perspektywy. Wybraliśmy się na stezkę korunami stromu, ścieżkę od korzeni po korony drzew, która stała się jedną z największych atrakcji regionu. Obiekt został otwarty w 2017 roku i od początku miał jedną ideę – pokazać karkonosze w sposób edukacyjny, ale jednocześnie widowiskowy. Drewniana konstrukcja prowadzi najpierw pod ziemię, gdzie można zobaczyć system korzeniowy drzew, a następnie łagodnie wznosi się wśród pni aż ponad linię koron. Cała trasa ma ponad 1,5 km długości, a centralna wieża widokowa wznosi się na wysokość około 45 metrów. Z jej szczytu rozciąga się panorama na Karkonosze, Czarną Górę i przy dobrej widoczności także na Śnieżkę. My trafiliśmy tam wieczorem, kiedy konstrukcja była subtelnie podświetlona. Iluminacja nadaje temu miejscu zupełnie inny charakter. Z dziennej atrakcji rodzinnej zmienia się w spokojną, niemal magiczną przestrzeń spacerową ponad lasem. To zupełnie inny wymiar górskiego krajobrazu, cichy, podświetlony i oglądany z wysokości, z której naprawdę czuć przestrzeń Karkonoszy. Narciarskie serce jańskich łaźni bije na Czarnej Górze. To właśnie stąd startuje nowoczesna gondola, która w kilka minut wywozi nas na wysokość ponad 1200 metrów. Część ośrodka w jańskich łaźniach to szerokie, dobrze przygotowane trasy idealne dla rodzin i średnio zaawansowanych narciarzy, ale jest tu także coś dla bardziej ambitnych, w tym legendarna czarna trasa Andel, jedna z najbardziej wymagających w Czechach. Dużym atutem jest różnorodność, od łagodnych tartostrad
przez trasy sportowe, aż po oświetlone odcinki do jazdy wieczornej. Wszystko działa w ramach jednego skipasu Ski Resort Czarna Chora Pec, co pozwala swobodnie przemieszczać się między różnymi częściami kompleksu. Jańskie Łaźnie to świetny punkt startowy, zarówno dla rodzin, jak i dla tych, którzy chcą w ciągu jednego dnia zrobić solidny narciarski trening. Jak Ci się, kochanie, podobało? No pod względem narciarskim dla mnie bomba. Pod względem turystycznym Pod względem turystycznym to, co nas zadziwiło, to fakt, że mimo, że jest tu bardzo dużo restauracji, naprawdę mieliśmy kłopot, żeby dostać miejsce. a to prawda, to prawda. Słuchajcie, jest tutaj naprawdę pełno ludzi i generalnie jest problem z tym, aby znaleźć gdzieś tam rezerwację. Także polecamy robić je szybciej. Dwa, że jeżeli chodzi już o te restauracje i o tym mówimy, to ceny w tych restauracjach naprawdę zachęcają, no bo to są bardzo atrakcyjne pieniążki. Także słuchajcie, na pewno dobrze zjecie, na pewno w sumie zjecie taniej niż w Polsce, przynajmniej mamy takie ogromne wrażenie. Na pewno możecie pochodzić po górach, na pewno możecie pozjeżdżać. Także przybywajcie. Atrakcji jest i jest też dużo atrakcji w okolicznych miejscowościach. Także następnym razem na pewno pojedziemy jeszcze do Trutnowa, żeby Wam pokazać jeszcze więcej. A dla tych wszystkich, którzy chcą sportowo odwiedzić te okolice, no to nawet nie ma co wspominać, Jasne. wiadomo. To Wy już wiecie, że warto tutaj przyjeżdżać. I pamiętajcie, co czwartek nowy odcinek. Jeżeli lubicie z nami podróżować, to subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś wspomnienia z tego miejsca, to komentujcie. A jeżeli Was zachęciliśmy do tego, żeby tutaj przyjechać, no to też dajcie znać chętnie. Podzielcie się z nami, my chętnie z Wami pogadamy. A ja mam wrażenie, że to nie ostatnia nasza podróż w te rejony. Fosior. Pa!